pewno kojarzysz legendę o wiedźmie z Blair, przedstawioną w horrorze Blair Witch Project. A co jeśli powiedziałbym ci, że w Polsce miały miejsce łudząco podobne wydarzenia do tych przedstawionych w filmie? Cała historia zaczyna się w październikową noc 2001 roku, kiedy to grupka studentów znika bez śladu w podkrakowskim lesie Witkowice. Ponieważ z nieznanych dziwnych przyczyn organy odpowiedzialne za poszukiwania przedłużają start akcji, przyjaciele i rodzina studentów postanawia zorganizować je na własną rękę. Szybko okazuje się, że nie możemy mówić o porwaniu, a za zaginięcie odpowiada coś innego. Coś nadprzyrodzonego. W tym odcinku krok po kroku przeanalizujemy sprawę zaginięcia studentów, a krocząc ich śladami odpowiemy na pytanie, jaki związek z całą sprawą ma tajemnicza sekta zwana Strażnikami Quantara. Jaką rolę w historii odegrał ksiądz? Czemu nocami w lesie pojawia się dziwna zielona mgła? No i co tak naprawdę stało się w polskim Blair Witch Project? Las Witkowice, zwany również polski Blair Witch Project. To właśnie w takim miejscu jak to w 2001 roku spotkało się 9 studentów, aby świętować rozpoczęcie roku. Co się dalej z nimi stało? Ano wszyscy zaginęli. Bez śladu. Zostały tylko te zdjęcia. Samo miejsce również owiane jest tajemnicą, pradawnymi rytuałami oraz wieloma legendami. Dlatego w dzisiejszym odcinku cofniemy się do przeszłości, aby wam to wszystko przedstawić. Zapraszamy. Dawno temu tutaj na tych rejonach była osada Mirena, która żyła dostatnie i spokojnie. Aż do pewnego momentu, kiedy na zaproszenie możnowładców takiej lokalnej elity przyjechała sekta zwana Strażnikami Quantara. Czym oni się zajmowali, o tym opowiemy za chwilę. Najważniejsze jest to, że osadzili się w pobliskim lesie, tym lesie, i zajmowali się swoimi dziwnymi obrzędami. Zapytacie jakimi? Słuchajcie dalej. O sekcie i czym ona się zajmowała wiemy z dziwnego przypadku, mianowicie 4 grzybiarzy, którzy wybierali się tutaj po zmroku, żeby się napić, i tylko oni nie bali się wybierać tutaj po zmroku. Zobaczyli właśnie tą sektę podczas działania, mianowicie podczas dziwnych skoków, tańców, dziwne odgłosy było słychać. Stanęli z boku, myśląc, że są niezauważeni. Nad ludźmi, którzy właśnie odprawiali rytuał, zaczęła krążyć dziwna, zielona łuna. Myśleli, że właśnie ich nie widać, ale niestety ta łuna, można powiedzieć, że ich zobaczyła i wyruszyła w ich miejscu. Oni, przerażeni, zaczęli uciekać. Niestety 2 z nich została na miejscu i nigdy nie wiadomo, co się z nimi stało. Kolejna 2 uciekła, ale przez miasto zostali od razu okrzyknięci mordercami, bo tak naprawdę nie było ciał tamtych ludzi. Sekta po raz kolejny, można powiedzieć, nie została oskarżona, ale to nie jest ostatnie słowo. Kolejną postacią całej tej opowieści, dosyć znaczącą, jest ksiądz, który dostał zlecenie od archidiecezji krakowskiej, aby zbadać sprawę zaginięć ludzi z wioski. Wybierając się tutaj, zapisywał wszystko w dzienniku, więc dzięki temu wiemy, jak to wtedy wyglądało. Ksiądz od razu od przybycia skontaktował się z pobliskim proboszczem, który mówił, że w tej wiosce panuje coś złego, a wszystko jest związane z sektą, która mieszka właśnie nieopodal w lesie. Ksiądz dostał również drugie zadanie, a mianowicie namaszczenie grzybiarzy, którzy ponoć zabili swoich kompanów. Ale wioska już szykowała co innego ze względu na ciągle ginące osoby. Chcieli dokonać samosądu na sekcie. No i niestety ksiądz o tym wiedział, że coś w tym się święci i coś może być złego, ale było za późno. Przed godziną 12 wyruszyli do lasu, aby ich wszystkich zabić. Ostatnia 2 przeżyła, ale stwierdzili, że i tak ich powieszą, więc zabrali ich do miasta. Grzybiarze zostali zwolnieni z więzienia. Wola się dokonała ludu. Ludzie zostali powieszeni. Na szczęście dzień wcześniej wszystkie matki i dzieci
udały się do pobliskiej wioski, aby tego nie widzieć, zostali głównie mężczyźni. No i podczas powieszenia właśnie tych 2 osób z sekty z lasu zaczęła wyłaniać się znowu dziwna łuna, a całe niebo zostało pokryte gałęziami. Zaczęło nachodzić na tą wioskę. Ksiądz, który pisał to wszystko właśnie w swoim dzienniku, uciekł do kościoła, myśląc, że tam znajdzie może jakieś zbawienie, może przeżyje. Niestety okazuje się wszystko tak, że wioska została spalona i nie wiadomo, co się z nią dalej stało. No i tutaj należy postawić pauzę. Zobaczcie, las, Witkowice, przed i po. Też giną ludzie, ale o tym wszystkim dowiadujemy się z jakiegoś notesu księdza, który to spisywał, który spotkał się z ludźmi, którzy śledzili losy tych studentów, które wydarzyły się tutaj. Strasznie to wszystko pogmatwane i brzmi jakoś tak bardzo dziwnie, prawda? Wytłumaczymy wam w dalszej części odcinka, jaka ta cała sprawa obrała obrót i jaki miała finał. Ale teraz przejdźmy się i zobaczmy, jak wygląda ten przeklęty las Witkowice. Dobra, i tak, oczywiście legendy legendami, przejdziemy cały ten las i w sumie warto było się przejść w końcu, ale jadąc tutaj na pewno zauważyliście, że to dookoła jest mnóstwo domów mieszkalnych. No to jest park. To jest park. To jest przede wszystkim park. Jeszcze może jak tutaj była Mirena, tak? Mirena. To rzeczywiście to było większe, ale teraz to jest... No gdzieś tam plac zabaw był po drodze, tak? Można powiedzieć, sama historia, która jest przerażająca i którą ludzie po raz pierwszy raz czytają, na pewno mają jakieś takie ciarki. No, w porównaniu z tym miejscem, które tutaj jest, właśnie miejsca dla inwalidów, tutaj jakiś park, tutaj plac zabaw dla dzieci, no to mogą mieć różne właśnie emocje co do tego. A druga sprawa, też dobrze powiedzieć, za pierwszym razem jak się czyta te historie, to ma się ciarki, ale jestem prawie pewien, że większość z was już o tej historii słyszała. A mianowicie nawet nie z historii, co bardziej legendzie, ale powiemy o tym pod koniec. O całym tym lesie, oprócz tych 2 legend, które wam przedstawiliśmy, tak naprawdę nie wiadomo nic konkretnego. Mam tutaj na myśli jakieś paranormalne zjawiska. Jedyne tylko, co jest potwierdzone i rzeczywiście to się wydarzyło, no to ktoś sobie tutaj odebrał życie. Powiesił się, tak? I to rzeczywiście jest potwierdzone info, że tak powiem. Mówimy o tych legendach, że nawiedzony las i tak dalej, czy park nawiedzony. Pada bardzo mocno i jest mgła. Strasznie. Jest strasznie. Zawsze wybieramy najstraszniejszy czas, tak, żeby czuć klimat. W sumie cały 2020 wypasował. O. Jeszcze jedna rzecz. Widzicie, co dzisiaj jest? Przyświecisz tam, Konrad? Mgła. To dosyć spore. Dobrze, że ta mgła nie jest zielona. Nie wiadomo właśnie. jeszcze. Jak będzie nachodzić zielona mgła i gałęzie, pokaż górę. I korony się zamkną, Do góry jeszcze poświeć. No korony są zamknięte. to znak, że będziemy musieli uciekać. Tamte są zamknięte już. No ale rzeczywiście one się tak pochylają, to nie? Zobaczcie. No jakby było bardziej bujne, może w lato, to rzeczywiście No. jakby w tym miejscu nie widać nieba. Rozwidlenie dróg mamy? A, chyba tak. Tak, To co, jedna osoba tam, 2 tu prosto? no możemy tak zrobić. Ja mogę tu przyjść. Tam tutaj jest jeszcze jakieś prawo przejście, zobacz. No to dobra, to chodź. Już w sumie dawno nam pisali, żebyśmy odwiedzili ten las. Nawet kiedyś był pomysł, żeby tu zanocować. Jeżeli mielibyśmy to zrobić, to piszcie komentarz. To co, idziesz prosto? Ja pójdę tu w prawo. A może w górę tam pójdę? No, to idę tam w górę. Dobra. Coś tam jest, widziałeś? Tam. Nie, tam na dole. No na dole jest. A, jakieś obozowisko. Dobra, idę do góry. Witkowice. I... A nie, czekaj, tu jest zejście jakieś. A, przepraszam, jest ścieżka, jest mostek. Myślałem, że to... Myślałem, że tu nic nie ma, bo jest rzeka, ale da się przejść, słuchajcie. Ale tak, właśnie jak na nawiedzony las czy park, całkiem dużo się tutaj dzieje. Całkiem dobrze są ogarnięte te ścieżki dydaktyczne, ale dalej mówimy o rzeczach, które się podobno wydarzyły 20 lat temu, ale zobaczcie, są świeże miejsca po paleniskach.
Bardzo świeże miejsce popaleniska, są ławeczki. Także nawet czysto hipotetycznie, jeżeli ktoś tutaj przyszedł i zaginął, to się nie dziwię, że tutaj chciał przyjść na imprezę, bo to po prostu park, w którym można miło spędzić czas, właśnie z ogniskiem, ze znajomymi. Co do tego zaginięcia, to wiadomo, różne rzeczy ludzie mówią, ale cały czas nie powiem, żebym się czuł jakoś strasznie. Chyba że strasznie zimno, to się zgodzę. Ja to nie wiem, czy my się już robimy odporni po prostu, czy co? Kiedyś to byśmy się w życiu nie rozdzielili w takim miejscu. A teraz jakoś to przychodzi samo z siebie. Też jest tak, że zawsze jak kręcimy jakieś takie dziwne miejsca, mam na myśli nawiedzone, to kurde pada deszcz. No i oczywiście robimy to po ciemku, tak? Dobra, tu jest jakieś wejście na górę. Widać, że ścieżka jest wydeptana, co potwierdzało to, co wam mówiliśmy, czyli że jest to park. To jest latareczka, zobaczcie. Jaka mgła właśnie można zobaczyć. Do tego jest mokro, zimno, ponuro. Tam taka kropka to jest Łukasz. Będę starał się wam jak najwięcej kręcić i pokazywać, ale no ze względu na to, że jest ciemno, mgliście, niewiele widać. Więc nawet gdybyśmy mieli 10 latarek, to i tak byście nic nie zobaczyli, albo nie więcej niż ja widzę. Więc możecie się tym bardziej poczuć jak ja, idący przez właśnie las, w którym podobno kiedyś znaleziono wrota piekieł. Trzeba to powiedzieć, bo rzeczywiście parę razy w tym tekście podkrótce, którym wam opowiedziałem, padało słowo właśnie wrota piekieł i tak dalej. No i rzeczywiście, gdyby coś takiego miało miejsce, no to można by było nazwać to wrotami piekieł. No oczywiście my też podchodzimy do takich legend już bardzo sceptycznie, a mianowicie nawet nie legend, a opowieści zwykłych, ale na pewno robi ona taki klimacik i chodząc po tym lesie, no można się wczuć, tym bardziej zawsze jak człowiek jest sam, właśnie idzie przez takie krzaczory, rozdziela się, no to ta głowa zaczyna pracować. Wiele razy już porównywaliśmy to, obejrzyjcie sobie horror, to nawet czasem do toalety ciężko pójść, a tym bardziej jak jesteś sam w lesie w nocy. Grzybiarzy podobno było 4, nas jest 3, to w sumie lepiej, że jednego nie ma. Jak się gubi połowa, no nie, to wtedy i tak by się 2 zgubiło. 1,5, więc to pewnie zaokrąglamy w górę. A tak serio to raczej ciężko się tu zgubić. Ten park nie jest jakiś przeogromny, szczególnie, że tam już przebijają światła ulic, domów. A chyba przejdę tędy. Co wrócę naokoło. Zobaczcie, każdy mój oddech nawet to jest po prostu... Jak to wygląda? Widzicie? Ewidentnie tam ta kropka się do mnie zbliża. Jest to Łukasz. Chyba znalazł jakieś wejście. Tak, jest tutaj. Zobaczcie. Oj! Bu. Znalazłeś coś ciekawego? Ławkę i palenisko. Albo coś? Albo kogoś? Albo coś dziwnego? Ławkę i palenisko. Okej. Nic dziwnego. Kuba poszedł na górę, możemy jeszcze podejść trochę tam dalej i zawrócić do niego. Okej, to u mnie było kółeczko, więc się tu znalazłem. To chodźmy. Ale wracając do tematu tych studentów, to było jeszcze tak, że podobno policja w ogóle jakby nie chciała przyjąć tej sprawy i tu się ścieżka rozgałęzia i jakby zwlekała z rozpoczęciem poszukiwań i tak dalej. No i chyba po 6 miesiącach ale się wypieprzyłem, słuchajcie. Ale na szczęście nic mi się nie stało. Aparat też jest chyba cały. Tylko się połamała uchwyt do lampy.
O Jezu. A fokus działa. Ajajaj. No ale dobra. Wracając jakby do tematu tych zaginionych ludzi. Policja jakby przedłużała śledztwo i tak dalej. W ciągu po 6 miesiącach chyba je umorzyli finalnie. Więc zaczęli znajomi szukać tych ludzi na własną rękę. No i no właśnie znaleźli tego księdza i tak dalej. Do dzisiaj ich nie znaleziono, przynajmniej taki jest finał. Ale będzie boleć. Powiem wam, masakra. No i właśnie a propos kręcenia w takich miejscach, Kuba się wywrócił, łamiąc. Mam nadzieję, że aparat jest przynajmniej cały. A na przykład połamał tylko mikrofon. I kolejny jak Las Czarnego Pana, co wtedy cały aparat poleciał z mikrofonem do kałuży. Zazwyczaj mamy problemy ze sprzętem w takich miejscach. Ale czujesz, że jest złamana, czy nie? Nie, no nie, chyba nie, ale jest strasznie... No, mogę ją ruszać, ale tylko dotąd, co nie? Także tak, no, straty na urbexach. On się tylko tu się wyrwała ta lampy. nie? Jesteś w stanie nagrywać dalej, Kuba? Tak, myślę, że tak. Tak, wszystko jest ok, tak? No tak, no. W każdym razie my z Konradem tam dół obadaliśmy No. i tak w sumie szliśmy do ciebie już. No to chodźcie tam, bo tam jeszcze jest dalsza część tego lasu. No to idziemy. No i kolejny jedzie samochód. No i to jest druga strona lasu. Wydaje mi się, że ta jest bardziej taka turystyczna. A tu już jesteśmy pod. Co to tam jest? Widzicie? Co to wisi? Piłka? Nie, to jest koniec drzewa. Aha, A no? okej. Tu jest, widzisz, powalone drzewo. O. To jest ta sama, tylko ona się tu rozwidla. Aha. Czyli nie przejdziemy już tam dalej. No. Tu macie przejście, jakbyście chcieli, o. No tu, prześwieć tam do przodu. Do góry. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Po mokrym drzewie super pomysł. Może warunki nie pokazują tego, ale to miejsce jest piękne. To jest piękny turystyczny park. Tutaj większość czasu pogodnych dni spędzają właśnie rodziny z dziećmi, czy ludzie młodzi przychodzą spędzać czas. A co z tymi legendami, z tymi strasznymi historiami, które się podobno wydarzyły? No właśnie podobno, nie ma dowodów, nie ma świadków, nie ma żadnych zapisków na te wszystkie historie, na tę najsłynniejszą historię o zaginięciu studentów. No i prawdopodobnie, nawet można powiedzieć z pewnością, to była jedna z pierwszych polskich creepypast, czyli strasznych historii wymyślonych właśnie po to, aby na początkach internetu w Polsce ludzie poczuli zastrzyk adrenaliny i zaczęli się bać. Czyli tak naprawdę możemy to wszystko zdementować. Wsadzić w bajki, można Wsadzić powiedzieć. Tam, Historię. gdzie Grimm i Andersen. Nie bójcie się tego lasu. Jest piękny, Nie a chodźcie historia tylko jest ciekawa i fajna. W nocy pod górkę. Co ciekawe, 99 rok, pierwszy Blair Witch Project. 2001, po 2 latach doszło do polski Blair Witch Project. Tyle w temacie. Dziękuję. I tutaj kończy się nasza historia po lesie z Blair. Witch Project. Nie Blair Witch Project, tylko polskie Witkowice. Czyli pierwsza polska creepypasta, pierwsza polska legenda, która była super. I mam nadzieję, że tak jak my poczuli się leki zastrzyk adrenaliny. Bardzo wam Wiele dzisiaj się działo. dziękujemy. Pamiętajcie o subskrypcji. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.